Cześć, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj testujemy nowości. Pierwszą z nich będzie bardzo ekscytująca dla mnie nowość, czyli nowy podkład. Ja jestem podkładomaniaczką, uwielbiam testować podkłady. Jest to podkład Superstay Vitamin C Plus 24 Hours Skin Tint. I jest to podkład, który dostałam w paczce PR-owej. Tutaj mam 3 odcienie, na pewno znajdę sobie jakiś pod moją skórę. I coś, co też obiecałam Wam przetestować na kanale, czyli maskara również z Maybelline. Również dostałam ją w paczce PR-owej i jest to maskara The Falsies Surreal. Maskara, która ma dawać tam efekt sztucznych rzęs. Bardzo, bardzo mnie to intryguje. Uwielbiam również maskary pogrubiające, dające taki bardzo porządny efekt na rzęsach, więc no mam wobec tej maskary pewne nadzieje. I pokażę Wam bardzo fajny zamiennik tej konturówki, którą wiecie, że uwielbiam, zresztą widać po zużyciu. Konturówka, która mi się kończy, jest to konturówka mleczna czekolada z Glam Shopu. Robiłam mały research i znalazłam bardzo, bardzo, bardzo zbliżony odcień, także zapraszam do oglądania. Tutaj mam 3 odcienie tych podkładów. 03, może być troszkę za jasny, 06, no i ten wydaje mi się, że będzie taki akuratny i 10 do nieco bardziej opalonej skóry, więc ja sobie użyję tej 6. Na twarzy mam dzisiaj pielęgnację, ale nie nakładałam SPF-u. Generalnie jak testuję podkłady, to wolę prawie w ogóle nie nakładać pielęgnacji, ale po prostu zapomniałam, więc mam serum, mam krem pod oczy i mam krem wykańczający na całą twarz. Zobaczmy sobie najpierw konsystencję. No jest ona dosyć płynna, taka lejąca. Jak patrzę pod światło, to ten kolor wydaje się taki lekko perłowy, jakby była tutaj jakaś drobinka, ale nie drobinka taka błyszcząca, taka, wiecie, brokatowa, tylko właśnie jakby ten podkład miał taką lekko perłową formułę, więc na pewno będzie dawał efekt nieco rozświetlający. I przygotowałam sobie 2 różne narzędzia do aplikacji. Będzie to standardowa gąbeczka i pędzelek taki nieco bardziej zbity. To jest akurat Glam Shop T132, mój ostatni ulubieniec. Zacznę sobie może od palca, wyczucia konsystencji. Bardzo, bardzo leciutka, przyjemna. Nakładam na jedną połówkę twarzy. W jak zaczyna się tak wchłaniać, to jest w uczuciu taki wodnisto-silikonowy, ale w takim przyjemnym sensie. Użyję sobie pędzelka, żeby rozprowadzić całość. I dobuduję sobie tylko troszeczkę w tym miejscu, gdzie mam jakieś takie, wiecie, pookresowe niedoskonałości. I teraz możemy ocenić poziom krycia. Powiem Wam, że jest naprawdę przyzwoite. Powiedziała, że takie średnie, idealne na co dzień. Spróbujmy zatem gąbeczką. Najpierw nakładam palcem i z tej strony gąbeczka doklepujemy. Nie umiem stwierdzić, czy któraś strona lepiej. Wydaje mi się, że na tej jest po prostu troszeczkę większe krycie. Tu jest ten produkt nałożony troszeczkę bardziej cienko. Natomiast i ta wygląda bardzo, bardzo ładnie. Zobaczcie z bliska. Tak się prezentuje strona nakładana pędzelkiem. A tutaj mamy stronę nałożoną gąbeczką. Nie wiem, czy się tutaj dopatrzymy, ale właśnie w tym miejscu wydaje mi się, że wygląda troszeczkę lepiej niż tutaj, z tej strony. Troszeczkę mi się pozbierało przy płatkach nosa, w porach skóry. Natomiast reszta twarzy wygląda w porządku. Taki ładny, taki zdrowy efekt daje na skórze. Podoba mi się to. No, buzia wygląda tak zdrowo, świetliście, świeżo. Ładnie, ładnie. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało po kilku godzinach na mojej tłustej cerze, ale jak na razie fajnie. Myślę, że dla cer normalnych, delikatnie suchych, dojrzałych może to być naprawdę fajny podkład na co dzień. On, mam wrażenie, no jakby troszeczkę gęstniał, nie do końca zastygał. To nie jest chyba taka zastygająca formuła, ale mam wrażenie właśnie teraz, że on nie jest taki mokry. On w dotyku jest taki, coś tam może minimalnie się na palec transferuje, ale czuć, że on tak zgęstniał na twarzy, że on się troszeczkę jakby tak przyczepił tej buzi i nie jest taki lepki. Zobaczcie, że
Nie wiem, czy to zobaczycie, ale jest taki całkiem przyjemny na skórze, że nie czuć po prostu takiej lepkości. Spoko. Podkład mam na twarzy od godziny 8:30, więc od tego czasu liczymy sobie... Co liczymy? Czas... siedzenia na twarzy. Zrobię szybko resztę makijażu twarzy i przechodzimy do maskary. Lubię testować podkłady bez żadnych wspomagaczy, więc nałożę troszeczkę pudru. Tu wybieram sobie Claresa Blur, który nie jest jakiś taki mocno dla mnie setujący, mocno utrwalający, mocno matujący. Taki neutralny. I tylko tutaj sobie delikatnie pokryję okolice nosa i brodę. Bronzer nawet na nieprzypudrowanej twarzy nakłada się bez najmniejszego problemu. Mój bronzer akurat jest raczej lekko napigmentowany, więc nie wiem jak z takimi mocnymi bronzerami, ale tutaj nie czuję, że ten bronzer się tak przykleja tego podkładu i zapieka, tylko on tak ładnie sunie, jakby faktycznie ten podkład delikatnie zgęstniał. Róż nakładam matowy, żeby też nam nie zakłamywał za bardzo wykończenia. Myślę, że rozświetlacz sobie odpuścimy, więc tak prezentuje się twarz już wykończona z bronzerem, z różem, odrobiną pudru i korektorem. No, ładnie wygląda. Ładnie, bardzo świeżo i zdrowo. Czy zrobiłam sobie kreski pod kolor tej maskary? Być może. Zmieszałam sobie w tym celu 3 różne eyelinery i wyszedł dosyć podobny odcień. Ok, przechodzimy w takim razie do maskary. Celowo nie nakładałam, wiecie, jakiejś czarnej kredki na linii rzęs, nie robiłam jakiegoś ciemnego cieniowania oka, żebyśmy dobrze widzieli, jak ta maskara się prezentuje. No cóż, lecimy. Ok, szczoteczka prezentuje się w ten sposób. Już nie mogę wyostrzyć. W ten sposób. Czyli taka klasyczna, syntetyczna szczoteczka. Dosyć krótkie włoski. Długość tych włosków jest jednolita z każdej strony. Lecimy! Nie używam dzisiaj żadnej zalotki, żeby nie zakłamać efektu końcowego. Formuła wydaje się być dosyć gęsta, bo jak widzimy tuszuje, a nie nakłada się tego produktu jakoś bardzo dużo, nie plami mocno tutaj linii nad rzęsami, więc możemy wywnioskować, że formuła jest dosyć gęsta, co przy maskarach pogrubiających jest dużym plusem, bo łatwiej takie maskary po prostu dobudować. Ok, myślę, że mamy pierwszą warstwę, no i efekt dla mnie jest zadowalający, ładnie się to prezentuje, na pewno sobie dołożę jeszcze jedną warstwę, ale no czuć takie zagęszczenie, pogrubienie, ale jednocześnie fajnie łapie się podstawy rzęs ten tusz, ale końcówki są delikatniejsze. Ja bardzo lubię, kiedy tusz jest na tyle gęsty, że od dołu można nałożyć tej maskary grubo, ale ku górze te, wiecie, włoski rzęs po prostu są coraz cieńsze, że to wygląda bardzo naturalnie, a nie wszystko jest na jednej długości i wygląda jak pajęcze nóżki. Tutaj no mi się ten efekt podoba, bo mam wrażenie, jakby te rzęsy wyglądają takie puszyste, że one nie są takie pozlepiane, no, w sensie no troszeczkę są, no bo to jest pogrubiający tusz. Ale widzimy takie właśnie pojedyncze, delikatne końcówki rzęs, więc mamy efekt takiej puszystości, powiedzmy. Niech chwilkę sobie ta strona podeschnie, robię drugą i zaraz nakładamy drugą warstwę. Ja zaczynam zawsze tak mocniej od nasady właśnie, żeby zrobić sobie efekt tego tight liningu, pogrubienia. I po drugiej warstwie efekt prezentuje się w ten sposób. Naprawdę daje efekt takich puszystych rzęs, że one są pogrubione, ale jednocześnie jakoś tak fajnie wyczesane, że nie są tak mocno posklejane, że właśnie faktycznie widzimy jakby każdą rzęskę z osobna. Bardzo ładny efekt, podoba mi się. Jestem ciekawa jak z trwałością, bo od tego będzie zależeć ostateczny werdykt. Ja mam tendencję do tego, że mi się wszystko odbija tutaj na powiece albo tutaj pod okiem. Co do odbijania się, no to troszeczkę mi się odbiła tutaj przy nasadzie, ale u mnie wszystkie maskary to robią, więc nie wiem w jaki sposób mam to ocenić. Na pewno nie pobrudziłam się nią jakoś mocno. Wydaje mi się, że ta formuła jest na tyle gęsta, że nie będzie robiła takiego problemu, bo czasami jak te formuły, szczególnie maskar wydłużających, są na tyle mokre, że właśnie tylko ledwo gdzieś tam dotkniemy i już mamy, wiecie, plamkę, już jest po prostu ślad. A ta jest na tyle gęsta, że nie będzie aż tak mocno brudzić. Zobaczcie, że ja dotknę, o widzicie? I tutaj
nic nie zostało. Nie zostawiłam sobie żadnych jakichś plam tu pod okiem, nic mi się nie zadziało, więc wygodna do aplikacji, nawet świeżo po otwarciu opakowania. Mamy 2 warstwy i tak prezentuje się efekt z bliska. Mi się podoba, lubię taki efekt na rzęsach, kiedy one są pogrubione. Tutaj mamy dodatkowo takie fajne rozdzielenie i to wydaje mi się, że może być czymś, co wyróżnia tą maskarę pośród innych pogrubiających maskar. To właśnie to, że oprócz pogrubienia mamy efekt takiego dokładnego wyczesania włosków i efekt takiej puszystości, tak jak już powiedziałam dzisiaj 20 razy. Przechodzimy do makijażu ust i do tej mojej ukochanej i nieszczęsnej jednocześnie konturówki. Wiecie, że ją uwielbiam, używam ją przy każdym makijażu, przy każdym tutorialu. Rzadko kiedy nie pojawia się na moich ustach. I czułam z Waszej strony taką frustrację, że nie możecie jej mieć, bo już jest niedostępna, bo Glam Shop już wycofał tą kolekcję, bo to było w kolekcji o tej wiśnia w czekoladzie, to była jakaś mini kolekcja. I kilka osób tak potwornie mnie prosiło, żebym znalazła jakiś zamiennik, więc no oczywiście poszukałam tego zamiennika, chociaż ja nie lubię, wiecie co, takich rzeczy robić, bo internet jest przesycony jakimiś zamiennikami, które tam w ogóle nie mają nic wspólnego z zamiennikami i jakoś tak nie miałam motywacji. No ale stwierdziłam, że okej, to jest tak wyjątkowy produkt, że poszukam. Na początku zamówiłam 2 kredki na Tino i tak mi się wydawały po prostu na swatchach i tam wiecie, przyglądałam sobie swatche i te takie kwadraciki z kolorami i wydawało mi się, że są dosyć zbliżone, bo właśnie szukałam czegoś, co będzie takim beżem, ale jasnym brązem, ale z nutą fioletu. No i tutaj miałam pierwszy taki fail. Zobaczcie, to jest NYX Lip Pencil w odcieniu 854 Pale Pink. I on jest on jest za bardzo różowy po prostu. On jest bardzo jasny, bardzo różowy i w ogóle ta kredka jest taka twarda, więc nie jest aż taka przyjemna do używania. Kolor sam w sobie ładny, ale generalnie zdecydowanie nie jest to nawet zbliżone do tego odcienia. Później wybrałam sobie Line Loud, też z NYXa, w odcieniu Fierce Flirt, czyli 13. Też z taką nutą fioletu i ten jest w ogóle, taka jest milutka. I tutaj zdecydowanie widzimy, że ta jest jaśniejsza i bardziej różowa, że tutaj jest jednak więcej tego brązu, tego beżu, że jest taka bardziej przytłumiona ta konturówka i jest trochę ciemniejsza. Ta jest generalnie ładna, ale nie jest zbliżona w ogóle do tej mojej. Następnie, pamiętacie ten odcinek z moją mamą, kiedy robiłam jej makijaż na Dzień Mamy? Ona też się zakochała wtedy w tej konturówce i powiedziała: kup mi, kup mi, kup mi. Ja mówię: mama, nie ma jej. I po prostu stwierdziłyśmy, że poszukamy tego zamiennika i poprosiłam jej któregoś dnia, kiedy wybierała się gdzieś tam do miasta, żebym jej pożyczyła tą konturówkę, żeby znalazła coś podobnego. Dałam jej tą konturówkę i wybrała się do Inglota i w Inglocie pani ekspedientka, widząc tą konturówkę, zaproponowała numer 326. I tak się prezentuje ten kolor. Zobaczcie. To jest bardzo, bardzo zbliżony odcień. Ten ma ciutkę więcej fioletu w porównaniu do tej z Inglota. Ten Inglot tak na żywo, jak się patrzy jakby z tej perspektywy, bo w kamerze troszeczkę to inaczej wygląda, ta jest troszkę bardziej jakby w róż, a ta jest bardziej w fiolet. Tak bym to ujęła. Natomiast na ustach tej różnicy praktycznie nie ma. Już pokazywałam Wam tą konturówkę na rolce na Instagramie, więc jeżeli Was jeszcze tam nie ma, to zachęcam. Jest tam dużo ciekawych treści i makijaży, i rolek, i zdjęć, i tipów, i troszkę mojej prywaty na Insta Stories. Nałożę sobie z jednej strony mleczną czekoladę, żebyście zobaczyli po prostu różnicę. Nałożę ją na całe usta, żebyście widzieli dokładnie kolor. Generalnie byłam jeszcze w poszukiwaniu zamiennika 2 razy w Hebe i raz w Rossmanie, ale powiem Wam, że nic zbliżonego nie znalazłam. Wszystko takie właśnie zbliżone na tym poziomie, że takie w ogóle albo po prostu beżowe, albo różowe. Nie mogłam znaleźć absolutnie koloru, który będzie takim jasnym, chłodnym brązem z dodatkiem fioletu, tak bym to ujęła. Dostawałam od Was właśnie w komentarzach na Instagramie mnóstwo propozycji, a może ten, a może ten, a może ten, a może ten. Jak już znalazłam ten zamiennik,
to czułam niezadowolenie z Waszej strony, że nie jest to na przykład Vibo, które będzie kosztowało 10 zł, tylko jest to Inglot, który będzie kosztował 46. Ale trudno, wybaczcie mi, ale Wasze propozycje były często bardzo randomowe i jakieś takie po prostu jakaś zwykła beżowa kredka albo jakaś lekko różowa. No nijak się miało to do zamiennika, więc wiecie, oczywiście bardzo ładne konturówki, ale wizualnie zupełnie co innego. Nakładam teraz Inglota z tej strony. To jest niesamowite. To jest w niej fajne, że jak nałożymy ją bardzo cieniutko, taką cieniutką warstwą, to ta kredka jest troszkę bardziej beżowa. Ale jak sobie właśnie tak dokładnie pokryjemy, precyzyjnie usta, to zobaczcie, no, że efekt jest praktycznie 1 do 1. Spośród wszystkich kredek, które swatchowałam w drogerii, w Hebe, w Rossmanie, ze wszystkich kredek, które kupiłam, wszystkich kredek, które mam w swoich zbiorach, ta jest zdecydowanie najbardziej podobna i zobaczcie, że na ustach nie widać różnicy. Jakbym Wam nie powiedziała w ogóle, że mam dwie różne, to na pewno by się nikt nie skumał, że Sylwia, chyba z jednej strony masz inną konturówkę. Zatem chwalę się i dzielę z Wami informacją, że znalazłam zamiennik dla mojej ulubionej konturówki z Glam Shopu Mleczna Czekolada i jest to Inglot numer 326. Jeżeli nie załapaliście się na tą konturówkę, chcieliście ją mieć, po moich po prostu non-stop nadmiernych używaniach zapragnęliście tej konturówki, to ta jest zdecydowanie godna polecenia. Dodatkowo ma świetne, bardzo porządne opakowanie, wiecie, tak się porządnie klika, jest takie, wiecie, takie, że czuć, że to nie pęknie po 2 miesiącach. Jest wykręcana, bardzo mięciutka, bardzo komfortowa w używaniu, nie roluje się, nie grudkuje, nie robi warstw, no i z drugiej strony jest oczywiście ostrzynka do końcówki, więc jakościowo jest to świetna konturówka. Może nałożę sobie jeszcze jakiś delikatny błyszczyk i używam tego Fat Oil Lip Drip z czego? Z NYXa. To jest ten akurat jagodowy, czyli 04 That's Chic. Podsumowując nasz dzisiejszy test, jak na razie podkład wypada bardzo dobrze. No będę musiała go sprawdzić pod kątem trwałości tego, czy się zważy, bo moja skóra na pewno się wyświeci. Mam tłustą cerę, więc możemy się spodziewać, że po tych kilku godzinach będę się naprawdę mocno błyszczeć. Ale pytanie, czy po prostu ten podkład jakoś spłynie, czy on się zważy, na to zwracamy uwagę, bo jest to zdecydowanie podkład dedykowany raczej osobom, które lubią mieć delikatnie świetliste wykończenie, czyli skórą suchym, dojrzałym, normalnym. Więc zobaczymy po prostu, jak się utrzyma. Na razie jestem z niego bardzo zadowolona, bardzo ładnie wygląda na twarzy, tutaj wiecie, w porach i tak dalej i ta skóra wydaje się taka nawilżona, bardzo ładnie wygląda i nie jest on widoczny mocno na skórze, że nie robi takiej, wiecie, warstwy takiej brzydkiej, że nie osada się na włoskach, na niczym takim. Więc wygląda na razie bardzo, bardzo ładnie, w taki sposób, jaki lubię, gdy podkład wygląda. Ojeju, co to za dziwnie złożone zdanie. Jeżeli chodzi o tusz do rzęs, daje fajny, puszysty i pogrubiony efekt. Dokładnie rozdziela końcówki rzęs, więc ładnie się prezentują. Właśnie faktycznie jakby były takie, wiecie, z dodatkiem jakiś kępek czy czegoś takiego. Sprawdzimy również ją pod kątem trwałości tego, czy się nie kruszy, nie rozmazuje i nie odbija przede wszystkim. U mnie jest tendencja, że wiele maskar odbija się tutaj u góry, bo mam taką, wiecie, opadającą powiekę. No i w kwestii konturówki ja uważam, że to jest najlepszy zamiennik, jaki do tej pory udało mi się znaleźć. Jeszcze po szukaniu tego wybrałam się jeszcze raz właśnie do Hebe, żeby sprawdzić ewentualnie, czy może jednak jest coś bardziej zbliżonego, ale no nie znalazłam do tej pory. Więc jak tutaj na ustach widzimy, po prostu różnica, brak. Jest po prostu 1 do 1. Także zamiennik jest świetny. Także łapiemy się wieczorkiem na podsumowaniu. I jestem, moi drodzy, już po całym dniu noszenia tego makijażu. To, co na pewno widać, to, co pierwsze rzuca się w oczy, to to, że jestem mocno wyświecona, moja skóra się błyszczy, co było do przewidzenia, bo podkład jest raczej lekki, świetlisty, nawilżający, a moja cera jest tłusta. Przyjrzyjmy się bliżej, co tutaj się dzieje. Oprócz błyszczenia, podkład utrzymał się całkiem ładny. Jedyne to, co zauważyłam, to to, że tutaj w liniach mowy, w liniach tych zmarszczek delikatnie jakby pękał, natomiast nic się nie zważyło, nic mi nie spłynęło, makijaż cały czas, podkład utrzymuje się
na skórze. Nie jest to zauważalne z takiej normalnej ludzkiej perspektywy, natomiast jest bardzo bliska. Widzę, jak naciągnę sobie to miejsce, że jest delikatnie popękane. Czy to wpływa na jakby wizualny efekt tego makijażu? Raczej nie. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem ok. W kwestii makijażu ust tutaj też nic nie poprawiałam, a widzimy, że wciąż w zasadzie obie konturówki są widoczne i mogę, myślę, że stwierdzić śmiało, że ta strona jednak utrzymała się troszkę lepiej. Tutaj na kąciku widzę, że mocniej zjadła mi się ta konturówka, czyli strona z Glam Shopem wypadła troszeczkę gorzej, także wydaje mi się, że nasz zamiennik jest całkiem dobry i może nawet lepszy od oryginału. Co do maskary, widzę, że przede wszystkim pokruszyła mi się ona pod oczami. Z tej strony nieco mi się odbiło fakt, że dzisiaj pracowałam dużo przy komputerze i miałam, wiecie, wzrok spuszczony do dołu i nie wiadomo, czy jest to kwestia maskary, czy tego, że na przykład miałam bardzo, bardzo delikatnie przypudrowaną okolicę pod okiem i może ten podkład wpłynął na to, że ta maskara się odbiła. Tego nie wiem, to trzeba potestować troszeczkę dłużej, ale jeżeli przyjrzymy się bliżej, to zobaczymy, że mamy tutaj troszeczkę takich okruszynek, jakby osypu. Mam nadzieję, że będzie to widać. Tutaj na przykład na nosie widzimy kilka, widzę, że widać, takich malutkich kropeczek. Tutaj jakąś jedną kropeczkę, no i tutaj pod okiem troszeczkę mi się już tak bardziej rozmazała, odbiła. Jeszcze sprawdźmy sobie, jak ten makijaż będzie się prezentował po lekkich poprawkach. Biorę sobie puszek, czystą stronę, na której nie było żadnego kosmetyku i po prostu zbieram sobie nadmiar sebum. Wtedy też możemy łatwiej ocenić to, jak makijaż się prezentuje, bo wiadomo, że jak ktoś ma cerę tłustą, to w ciągu dnia delikatnie sobie to sebum ściąga. Próbuję też usunąć troszeczkę ten osypek, ale widzę, że już się tak przykleił trochę do skóry i nie chce się strzepać, więc może zostawię, żeby nie naruszać podkładu, albo właśnie może sprawdzę, jak się utrzyma przy jakimś lekkim pocieraniu. Dobra, sprawdzamy. Te osypki, gdybym pewnie ściągnęła od razu, gdy się pojawiły, to by nie było problemu, a tak, że one przez cały dzień po prostu były na mojej twarzy, to sebum jednak je troszeczkę też rozpuściło i wiecie, bardziej się przykleiły do twarzy. Ok, i teraz po ściągnięciu sebum, no dobrze się to prezentuje. Naprawdę skóra prezentuje się ładnie. Wszystko jest cały czas na miejscu. To jest ogromny plus. Myślę, że z lekkimi poprawkami w ciągu dnia nawet cery mieszane mogłyby sobie śmiało tego podkładu używać. Nawet jak tutaj zaczęłam troszkę go ściągać, to nic mi się tak brzydko nie ściągnęło, że na przykład, wiecie, zostało coś w porach, tu się zrobiła jakaś smuga. Dobrze to wygląda. Jest taki dosyć plastyczny ten podkład. To jest, uważam, jego duży plus. Więc podsumowując, w kwestii podkładu jestem na tak. Będzie fajny dla skór suchych, normalnych, dojrzałych, ewentualnie mieszanych z uwzględnieniem lekkich poprawek, bo utrzymał się bardzo fajnie. Jestem zadowolona z tego, jak on wygląda, jak on ładnie leży na skórze, w porach i tak dalej. Także na razie jestem na tak. Będę go dalej testowała, może wrzucę go do kosmetyczki miesiąca, żeby mieć go pod ręką i używać częściej, więc na pewno za jakiś czas pojawi się update po dłuższym czasie stosowania. Jak na razie, po pierwszym razie jest ok. W kwestii maskary mam mieszane uczucia. Bardzo podobał mi się efekt, jaki osiągnęłam po wytuszowaniu rzęs. Natomiast mam małe zastrzeżenia co do trwałości. Również muszę ją sprawdzić, przetestować przy na przykład innym korektorze czy podkładzie, który też mógł delikatnie po prostu ten tusz rozpuszczać. Więc muszę go jeszcze potestować. Na razie myślę, że dla osób, które nie mają problemu z odbijaniem się, będzie spoko, jeżeli lubicie efekt pogrubienia, ale jednocześnie dobrego wyczesania. Muszę go jeszcze potestować w kwestii trwałości. No i mam nadzieję, że jesteście mile zaskoczeni tym zamiennikiem, który udało mi się znaleźć, a w zasadzie mojej mamie się udało znaleźć, bo to ona poszła do Inglota i znalazła ten zamiennik. Także piszcie, co Was najbardziej zainteresowało, czy może mieliście któryś z tych produktów. Jeżeli tak, to napiszcie, jak się u Was sprawdzało, bo wiecie, co dwie opinie, to nie jedna. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, żebym wiedziała, aby robić więcej testów dla Was. Jeżeli macie jakieś specjalne prośby odnośnie testów, piszcie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.